Dzisiaj porozmawiamy o ustawieniach projektu. Najpierw tworzymy projekt, nowy, aplikacja. To zapisujemy teraz. I tu wpisujemy nazwę aplikacji. I tu jest nazwa naszego formularza. No, przechodzimy teraz do projekt, opcja projektu. Tu możemy dodać ikonkę naszej aplikacji. Tu są różne rozmiary. Największy 256 na 256, 128 na 128. Taki rozmiar, taki może być ikonki. Najmniejszy to 16 na 16 pikseli. Tu mogą być rozmiary PNG, XMP, BMP, CO. Więc przechodzimy do naszej ikonki testowej. Biorę na przykład ikonkę 2124. Tutaj jest obsługa różnych DPI. To tak. Poziom wykonywania może by zostać. Dla nowych Windowsów można by to. Wpisujemy nazwę firmy, jeśli mamy. Dalej nazwa produktu i nazwa aplikacji. No i tutaj opis aplikacji. Tutaj można wyłączyć, jeśli nie będziemy kompilować dla Maca. Dalej formularze, tutaj są automatycznie tworzone formularze. Nie potrzebujemy tego, to klikamy tu i to nie będzie automatycznie tworzona. Tutaj sesja, zapisywane różne pliki. O, informacja o wersji, klikamy to. Główna wersja na przykład 1, podwersja 1, rewizję, buduj. No i to można wszystko zaznaczyć. Na przykład polski, zestaw znaków, tutaj można lepiej wybrać Unicode, bo to jest, jeśli robimy na przykład konkretnie pod jakiś język, na przykład japoński, to wybieramy japoński, tam po japońsku można pisać, albo po turecku, albo cyrylica. Najlepiej wybierać Unicode, jeśli to jest aplikacja po angielsku, na przykład. No to komentarz jakiś. Wpisujemy nazwę firmy, opis pliku, nazwa pliku też. No to może skopiować sobie to. Dalej klikamy zasoby, tutaj można na przykład jakieś zdjęcie dodawać. No tak. Tutaj jest podobno potrzebne, żeby tłumaczyć program nasz na różne języki. I tutaj jest odpruskiwacz. To jest niepotrzebne nam. Opcja kompilatora. Klikamy te 3 kropeczki, klikamy to. Tworzyliśmy tutaj. No,
No to jest takie dla zaawansowanych bardziej. Konfiguracja platformy docelowa. Tryb budowania na przykład. Release i tutaj docelowy system. To są różne systemy, na przykład Android, Amiga, Atari. Różne tam FreeBSD. iOS, Java, Linux, macOS, Morph. No, tu można wybrać jaka platforma, godzinę procesora też. Tu można wybrać typ składni, na przykład aktualnie jest wybrany Object Pascal, może być Turbo Pascal, GNU Pascal, Delphi, Unicode, też Delphi, Free Pascal, Mac Pascal. To są takie ustawienia różne. Konstruktory, destruktory, możesz swoje też tworzyć, ale to później. O tym porozmawiamy. Tu jest kompilacja. Debug. To najwięcej informacji o naszych błędach w kodzie. Jeśli chodzi o release, to zazwyczaj to wyłączamy te wszystkie zbędne powiadomienia o jakichś tam błędach, bo aplikacja już jest prawie gotowa, to klikamy na release i tutaj ma być wszystko mniej więcej w taki sposób zaznaczone. Tak samo jak odbłyskiwania, to przy release trzeba zaznaczyć to i wtedy też nie będzie generować sobie niepotrzebne śmieci. No tutaj jest takie różne ustawienia, które potrzebne. Komunikaty. Dodatki wymuszenia tutaj. Można dodawać różne makra. Napisywanie katalogów wyjściowych. No, platforma. Do komendy kompilatora. No i właściwie to na razie to tak wygląda, więc włączymy teraz naszą aplikację. No i nasza ikonka tu widnieje i na dole też. Przejdziemy do tego katalogu. No i widać nasz exe. Ta ikonka tutaj obok. No i teraz widzimy, że nasza aplikacja waży 2,60, bo mamy tu ustawiony release, czyli usuwanie tych śmieci. A jak klikniemy na debug, to rozmiar tej aplikacji się zwiększy. No i teraz widzimy, że no jak przy debugie tutaj widać, pojawia się różne tam powiadomienia. Czyli w trybie default to wtedy rozmiar naszej aplikacji się zwiększy. Zamiast 2 MB jest 600, to stało 24 MB. A jeśli zmienimy tutaj tryb na debug, to wtedy to się zmniejszyło się do 2,63.
taka różnica jest. No i później pojawiają się takie różne powiadomienia. No to tyle. Lekcja jest zakończona. Subskrybuj kanał Programista, a świat kodu stanie przed tobą otworem. Programista, gdzie każdy może być twórcą, prawdziwym reformatorem. Gry to nasza pasja, nauka nasza droga, razem tworzymy świat cyfrowy. Subskrybuj, by poznać wiedzę.